Witam serdecznie. Przepraszam za opóźnienie, ale dopiero teraz zaczynam kręcić. Jest 19:25. Byłem dziś u weterynarza z moim przyjacielem. No i niestety musi dostać śmiertelny zastrzyk i tylko ode mnie zależy kiedy. Nie chcę za dużo opowiadać. Chodzi mi tylko o to, że było dla mnie ważniejszym pojechać z nim po środki przeciwbólowe niż kręcić film akurat w tym czasie, więc jest opóźnienie. Jeżeli chodzi o rybki, które widzicie, nazywają się one okończykiem Gilberta, albo inaczej po łacinie Elasoma gilberti. Rodzina tych ryb liczy sobie 4 gatunki. Dwa najbardziej popularne to Elasoma evergladesi i ta tutaj Elasoma gilberti. Jeżeli chodzi o Elasomy gilberti, znajdźmy sobie jakąś rybę. O, tu jest coś. Akurat ten samczyk jest niewybarwiony, znajdźmy innego. O, tu jest wybarwiony. Ten gatunek Elasomy został opisany jako ostatni dość niedawno, bo w 2009 roku, więc super jest, że akurat mam tą rybę, a mam je dzięki Kamilowi. Skontaktujcie się z Kamilem, Kamil86b, bo być może ma dostępne te ryby jeszcze. U mnie będą dostępne na jesieni, jak już wszystkie tarliska będą puste. Może nie na jesieni, ale tak gdzieś, powiedzmy na początku września. Ewentualnie można się z mną kontaktować na początku marca przyszłego roku po zimowaniu, jeżeli byście chcieli niezimowane ryby. Do tego dojdziemy sobie. Tak więc w ogóle ryba należy do rodzaju okoniowatych, znaczy do rodziny okoniowatych, dobrze mówię, czy rodzaju? Gdzieś to nie myślę normalnie. W każdym razie ryba należy do okoniowatych. O, tamta coś ma na grzbiecie. Albo mi się coś trafiło, albo właśnie to jest efekt takiego ugryzienia. Później sobie tą rybę jeszcze obejrzę. Te ryby żyją dość krótko, bo tylko 2 lata. Dlatego tutaj są ryby dorosłe, już takie dwuletnie, które raczej będą właśnie szare. Już się nie będą wybarwiać i wkrótce umrą. Tak jak chyba ten samiec tutaj. On na coś tam zapolował sobie. Ale już widzę, że stracił kolory. Także już jego dni świetności minęły. To jest pewnie jedna z ryb, które dostałem od Kamila 2 lata temu. Oczywiście udało mi się rozmnożyć po drodze, więc mam swoje ryby. Jeżeli chodzi o warunki bytowe, to w naturze ta ryba występuje w płytkich i wolno płynących strumieniach lub jakichś płytkich rozlewiskach. Wymaga gęstej roślinności. Jak widać, tutaj całe akwarium jest zarośnięte przez Monosolenum tenerum. Zachęcam do odcinka o wątrobowcach. I w akwarium też trzeba stworzyć takie warunki. Jeżeli chodzi o pH wody i twardość, woda powinna być średnio twarda do, powiedzmy, miękka, średnio twarda, tak bym to określił. U mnie tutaj TDS ma około 250. Jeżeli chodzi o pH, to ja mam tutaj 7. Ryby są hodowane na żwirku. Nie polecam stosować do tych ryb podłoża aktywnego, bo nie lubią tego. Zbyt jałowa woda. Jeżeli chodzi o twardość węglanową, ja akurat tutaj powinienem mieć około, nie wiem, 2, 3, może 4. Na paskach, jak sprawdzałem ostatnio, to było dawno, to właśnie coś takiego było. A że stosuję tą samą wodę cały czas, czyli odpad z RO, to tutaj widać tego starego samca lepiej. Widzicie, tak wygląda już stara ryba. On już nie ma siły się wybarwiać.
Tak więc no, ja tutaj daję odpad 0, on ma właśnie tak około 250 ppm i te ryby dobrze się czują w tym odpadzie. Nie wzbogacam tej wody żadnymi solami. Jedyne co daję to co jakiś czas taki preparat, zaraz wam pokażę. To jest Tetry Vitamin Pro, ale jakikolwiek taki preparat, gdzie są witaminy, jest ok. Polecam, żeby ryby się lepiej czuły, lepiej są wtedy wybarwione. Jeżeli chodzi o wymianę wody, no to wymieniamy ją nie częściej niż co 3-4 tygodnie. No i ważne jest, aby utrzymać parametry tej wody na dobrym poziomie, czyli tak, aby azotany były poniżej 10 ppm, a najlepiej no, 5 max. Lub no idealnie to w ogóle by było. No tutaj ze względu na dużą ilość wątrobowca i to, że karmię tylko i wyłącznie żywym pokarmem, zaraz do tego dojdziemy, no to u mnie jest właśnie tak około może 5, nawet mniej, patrząc na to, że to monoselenum troszkę się mniejsze zrobiło. Można po wzroście tej rośliny określić poziom azotu w wodzie. Szybki, bujny rozrost świadczy o dużym poziomie azotu. Tutaj wręcz się skurczyło od ostatniego filmu, jak to pokazywałem, to akwarium. Najważniejsze właśnie w kondycji tych ryb to jest czysta woda, o pH najlepiej neutralnym, nawet bardziej preferowane jest takie pH do między 7 a 7,5. Lepiej, bardziej zasadowe niż zbyt kwaśne. Kwaśnej wody w ogóle nie tolerują i po prostu w kwaśnej wodzie bardzo szybko wam wymrą. Pomimo tego, iż w naturze, gdzie żyją, są oczywiście zbutwiałe liście i inne takie rzeczy, jakieś patyki, to jednak ta woda nie jest zbyt kwaśna. Znaczy, no w zasadzie no, kwaśna 6,5, no to jest taka bardzo, bardzo lekko kwaśna. I to jest dolna granica, że tak powiem, zakresu, więc lepiej, tam jest ładny samiec, lepiej jak ta woda jest bardziej zasadowa. Dam im trochę karmy, to wypłynie więcej ryb. Ryby nakarmiłem, a teraz zobaczcie, bo akurat wypłynęła samica. Tak wygląda samica lasomy. Jest nieco mniejsza od samca, ma jakieś 2 cm, może ciut więcej. No i jest szara, tym się odróżniają od siebie te ryby. Natomiast cofnijmy lekko. Natomiast tu mamy samce w odróżnieniu. Można trzymać 2 samce w akwarium, czy tam więcej samców. Znaczy inaczej, jeżeli będziecie mieć jedną rybę, no to ona będzie szara, ona nie będzie nigdy wybarwiona. Ryby wybarwiają się tylko wtedy, kiedy jest drugi samiec, ewentualnie kiedy jest samica. A może inaczej, wtedy kiedy jest samica i ewentualnie drugi samiec. No bo wtedy ryby przy pomocy tych kolorów pokazują sobie, kto tutaj rządzi na rewirze. To jest trochę tak jak ze śpiewem ptaków. Ptaki oznaczają swój rewir właśnie śpiewem, a te ryby tutaj oznaczają ten rewir kolorami. Ryby nie są agresywne wobec siebie. Każda ryba zajmuje taki mały rewir, powiedzmy 10 na 10 cm i tego rewiru pilnuje. Nie zauważyłem nigdy jakichś poważniejszych utarczek, chociaż mogą być takie pokąsania, jak prawdopodobnie na grzbiecie tej ryby parę minut temu. Choć może to być pleśniawka też. Muszę się przyjrzeć temu bliżej. O, tutaj samica kolejna. Samice są dużo bardziej puchliwe. Rzadko się zdarza tak, żeby gdzieś tam swobodnie sobie pływały. Raczej siedzą właśnie w tych wszystkich zakamarach stworzonych przez rośliny. No to jest wymóg naprawdę u tych ryb. Zobaczcie sobie jeszcze raz to akwarium. Jest tutaj miejsce jak najbardziej do pływania, jest tego miejsca dużo, ale na dnie mamy, przepraszam, ręce mi się trzęsą. Na dnie mamy no gąszcz. No, tam widać z tyłu drugą samicę. Jeżeli chodzi o zimowanie, czy nie, może jedzenie, jeżeli chodzi o karmę, ryby przyjmują wyłącznie żywą karmę i nie może być to karma zbyt duża. Od
odpada wodzień, o którym był ostatni odcinek. Lubią larwy komarów, lubią rozwielitkę oczlika. Może być tu bifex, tylko to wiadomo, to jest niebezpieczna karma, trzeba uważać na nią. Trzeba mieć dobrej jakości. Można podawać ochotkę, ale tą małą ochotkę, bo jumbo jest zbyt duża oczywiście. Później oczywiście wylęk artemii, to zalecam regularnie podawać, bo jeżeli przezimujecie ryby, to będzie w akwarium na rybek. Co poza tym? No, karma mrożona też odpada, bo nie będą jej pobierać, może sporadycznie, sucha to już w ogóle. Więc no, jest to jedyna trudność, że tak powiem, w hodowli tej ryby. Karmienie, które musi być całkowicie żywe. Oczywiście no, wylęk artemii, co nie? Tak jak mówiłem. California Blackworm też mogą być, ale nie wszystkie zostaną zjedzone, bo niektóre te blackwormy potrafią być grubaśne naprawdę. A poza tym nie polecam dawać California Blackworm, poza tym dlatego, że ryba może się udławić takim robalem zbyt dużym, a podając to nie będziemy umieli rozróżnić, który z nich jest za duży. Dopiero jak je wrzucimy do akwarium, możemy zauważyć, że pośród tych nitek jest takie spaghetti zbyt grube, na które jak ryba się rzuci, to po prostu udusi się od tego. Także trzeba zwracać uwagę. O, ten tutaj tańczył. Zachowania jagodowe bardzo przypominają właśnie coś takiego. Tutaj on pokazuje swój rewir. Może ten lepiej teraz. W każdym razie ryba wykonuje takie skoki, raz w górę, raz w dół i macha płetwami przy tym. No, w ten sposób pokazuje nam samcom, że ja tutaj jestem panem na rewirze. Natomiast jest to też takie zachowanie, tak samo zachowują się, zachęcając samice do złożenia ikry. Też w ten sposób tańczą obok niej, podskakując. No super wdzięczna rybka, akwarium dla tej ryby, jak widzicie tutaj jest 60-litrowe, tych ryb tutaj jest około 10. To co płynie tutaj to jest małżelaczek akurat. Małżelaczki to tak zjadają, jak już nie mają nic innego. Można je trzymać z krewetkami, z tym, że krewetki, które będą się z nimi trzymać, to najlepiej jak dacie neocardinia, bo większe krewetki mogą być dla nich niebezpieczne. Nawet amano takie wyrośnięte, no na pewno będą niebezpieczne dla narybku. Jeżeli chodzi o całoroczny chów tych ryb, w lecie temperatura może być do 24 stopni, one raczej wolą niższe temperatury. 25 uważam, że to dla tych rybek maks i to już mogą nam zacząć padać rybki wtedy. Natomiast w zimie są w stanie wytrzymać temperaturę no, nawet do 10 stopni przez krótki czas. Natomiast zimuje się je w temperaturze 16 stopni. Przez 3-4 miesiące ryby powinny być trzymane w ten sposób. Zmniejszamy karmienie do 1-2 razy w tygodniu. No i po takich 4 miesiącach, kiedy no, to chodzi o to, żeby dojrzały jajniki samic, żeby wytworzyły ikrę, no i żeby zastymulować ten cały proces u tych ryb, no bo tak to wygląda w naturze. Następnie po takim okresie przenosimy ryby do innego akwarium, jeżeli chcemy więcej na rybku, a jeżeli nie zależy nam na jakichś dużych ilościach na rybku, no to mogą się wycierać w akwarium ogólnym, tak jak tutaj. Te ryby nie polują na swoje młode, także nie ma ryzyka, że zostaną zjedzone. Ryby składają ikrę gdzieś na jakimś stałym elemencie akwarium, czy też na jakiejś liściu rośliny, zazwyczaj gdzieś w gąszczu. Mniej więcej 2 dni trwa, żeby te jaja, znaczy żeby wylęgły się larwy z jaj. Później, o przepraszam, coś mnie ugryzło. Później te larwy sobie przez około
3-4 dni gdzieś wiszą na jakichś elementach wokół tego miejsca, gdzie się wylęgły. Jeżeli będą inne ryby w akwarium, to po prostu zjedzą te larwy. Nie widziałem, żeby ryby z tego gatunku atakowały właśnie te larwy. Ani rodzice tego nie widziałem, żeby robili, no a to, że wychowały się w akwarium, jak to nazwać? No tutaj miałem dorosłą grupę, a młode osobno. No, ogólne to nie, ale rodzinnym, w akwarium rodzinnym mogą się wychować spokojnie przy pozostałych rybach. Tylko że będzie ich mniej, ale mniej nie dlatego, że je zjedzą inne ryby, tylko dlatego, że po prostu te inne ryby zjedzą większość karmy. Okres godowy trwa do maja, maksimum do czerwca, to zależy od temperatury. Młode ryby karmimy na początku pierwotniakami, no i dość długo trzeba je karmić tymi pierwotniakami, tak szacuję jakieś 2 tygodnie. Najlepiej stosować wtedy protogen. Regularnie trzeba podawać 1-2 pałeczki w zależności od wielkości tego akwarium tarliskowego. To obserwujemy po prostu po tym, jak ta woda bieleje nam. Nie możemy zepsuć tej wody. Pamiętajcie, że te ryby wymagają starej wody, ale bardzo czystej wody. Więc nadmiar pierwotniaków doprowadzi do ubytku tlenu i śmierci naszego narybku. Ten narybek jest naprawdę mały, ma może 2-3 mm max. Po 2 tygodniach podajemy artemię, tak więc polecam po prostu podawać artemię cały czas, ponieważ o ile nie będzie to akwarium tarliskowe, w którym będziemy mieć szczęście i zobaczymy, gdzie te larwy wiszą, to w takim zbiorniku zarośniętym jak ten nie ma szans wypatrzyć tych larw. One będą gdzieś z tyłu, ponieważ z tyłu są takie płyty piaskowca, znaczy łupek, przepraszam, nie płyty piaskowca, tylko płyty łupka. I pewnie gdzieś tam na tym łupku te larwy wiszą, a to są takie przecinki 2 mm szarej barwy, nie idzie tego zauważyć. W każdym razie młode można zobaczyć dopiero jak tak podrosną, mają 7-8 mm, to zazwyczaj gdzieś tutaj na przykład z przodu, jak patrzycie, to można te młode wypatrzyć. No i w nocy z latarką można spróbować też tego wyczynu, ale w zasadzie młode, jeżeli nie osiągną centymetra, to bardzo rzadko się pojawiają powyżej tego gąszczu, który tu jest. Tak więc artemię po prostu trzeba, mimo tego, że nie widzimy tego na rybku, tą artemię trzeba regularnie stosować, codziennie. Zresztą dorosłe ryby też zjadają tą artemię i dobrze wpływa to na ich kondycję. Chyba wydaje mi się, wszystko opowiedziałem o nich. Jest już 18 minut, to będziemy kończyć. To i tak bardzo pobieżnie opracowałem temat elasomy. Nie chciałem po pierwsze zanudzić Was, a po drugie, jeżeli będziecie chcieli w komentarzach, to mogę zrobić jakiś dłuższy materiał, no ale to minimum potrzebuję na to godzinę czasu, godzinę do godziny półtorej. Wtedy mógłbym powiedzieć o tych 2 rzadszych gatunkach, o których w ogóle nie wspomniałem. Zresztą informacji na ich temat jest nie za wiele. A na dzisiaj to będzie koniec. Jeszcze raz przepraszam za obsuwę, ale jestem wykończony psychicznie tym, co się dzieje. No i nie mogłem po prostu wcześniej nakręcić, chociaż niby miałem czas, ale miałem, po prostu spędzałem ten czas z moim kotem w ogrodzie. Wychodzę z nim na spacery teraz regularnie, bo to ostatnie dni jego. No cóż, pozdrawiam i do następnego filmu już w piątek. Tym razem mam nadzieję, że punktualnie. Cześć!